Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko! Tak sobie pomyślałem, że na kanale często mówię o różnych motocyklach, a to 125, a to 300, a to 500 cm3, a nawet większych. Opowiadam o tym, co bym kupił, co w mojej opinii jest fajne, ogólnie gadam o sprzęcie i pod takimi właśnie filmami zdarzają się komentarze, które mogłyby wskazywać, że mylone są czasem uprawnienia, na podstawie których możemy kierować konkretnymi pojazdami. Dlatego w tym filmie powiem Wam, jakie są rodzaje uprawnień do kierowania naszymi ukochanymi motocyklami. Powiemy sobie, jakie wyróżniamy, do czego nas uprawniają i kiedy, które uprawnienia możemy zdobywać i jak to robić. Zapraszam na film. Krótki wstęp. Obecnie wyróżniamy 4 kategorie z grupy A, mianowicie kategorie A, A1, A2 i AM. Kategorie AM i A2 mamy od 2013 roku. Kiedyś jeszcze za czasów, jak zaczynałem jeździć komarkiem, to aby to było legalne, musiałem wyrobić kartę motorowerową. Jak już wspomniałem, w 2013 roku wprowadzona została kategoria AM, która zastąpiła kartę motorowerową. A więc ile lat trzeba mieć, aby móc się starać o prawo jazdy konkretnej kategorii? Ukończone 14 lat, zgoda rodziców i możemy ubiegać się o kategorię AM. Kategoria A1 wymaga już od nas nie tylko zgody rodziców, ale również ukończonych 16 lat. Kiedy osiągniemy pełnoletność, możemy ubiegać się z kolei o prawo jazdy kategorii A2. Kategoria A jest nieco bardziej skomplikowana. W zależności od tego, jakie wcześniej uprawnienia zrobimy, to tak szybko będziemy mogli przystąpić do egzaminu. A więc, jak mamy kategorię A2 co najmniej od 2 lat, możemy ubiegać się o upgrade uprawnień do kategorii A w momencie ukończonych 20 lat. Jeżeli nie mamy jeszcze prawo jazdy kategorii A2, to na kategorię A poczekamy sobie aż do 24 roku życia. No okej, to wiemy już, kiedy możemy ubiegać się o jakie prawo jazdy. Czas teraz na to, abyśmy poznali, jakie uprawnienia dają nam konkretne kategorie. Kategoria AM. Jak wcześniej wspomniałem, kategoria AM zastąpiła wcześniejszą kartę motorowerową. Co fajne, to to, że jeżeli ktoś uzyskał kartę motorowerową zanim weszła kategoria AM, to na podstawie wniosku składanego w odpowiednim urzędzie możemy wymienić ową kartę na prawo jazdy kategorii AM. A do czego uprawnia kategoria AM? Dzięki niej możemy jeździć motorowerami, czterokołowcami lekkimi, np. quadami, oraz, i to jest dziwnie sformułowane, zespołem pojazdów obejmującym wyżej wymienione pojazdy połączone przyczepą, ale tylko na terenie Polski. Przy kategorii AM możemy zasiąść za sterami takiego oto potwora. Kategoria A1. Ukończone 16 lat, zdany egzamin i możemy wsiadać na motocykle, których pojemności silnika nie przekraczają 125 cm3. Nie jest to jednak jedyne wymaganie. Jak zapewne wiecie, motocykle o pojemności 125 cm3 są słabsze i mocniejsze. Kategoria A1 umożliwia nam jazdę motocyklami 125, ale o maksymalnej mocy 11 kW i stosunku masy własnej do mocy 0,1 kW do kg. Dodatkowo możemy kierować motocyklami trójkołowymi o maksymalnej mocy 15 kW, no i oczywiście wszystkimi pojazdami z kategorii AM. No i jak w poprzedniej kategorii, możemy kierować zespołem pojazdów obejmującym pojazdy wyżej wymienione, połączone za pomocą przyczepy. Tutaj ponownie uprawnienia działają tylko na terenie Polski. A po więcej informacji na temat fajnych 125 odsyłam Was do tego filmu. A w zasadzie pogadamy o najlepszych stylizowanych na sporty, jak również nakedy motocyklach o pojemności 125 cm. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Kategoria A2. Prawo jazdy kategorii A2 to już trochę inna bajka. Ukończone 18 lat i zdany egzamin pozwala nam na kierowanie motocyklem, który ma maksymalną moc do 35 kW
oraz jego stosunek mocy do masy własnej wynosi maksymalnie 0,2 kW na kilogram. Co ważne, nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc dwukrotnie przekracza moc takiego motocykla. Jeżeli dobrze rozumiem, to nie możemy sobie na przykład zablokować R1 i jeździć nią na prawo jazdy kategorii A2. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Dodatkowo prawo jazdy kategorii A2 pozwala nam, podobnie jak w przypadku A1, na kierowanie motocyklami trójkołowymi o maksymalnej mocy 15 kW oraz zespołem wyżej wymienionych pojazdów połączonych przyczepą. Takie uprawnienie przysługuje jedynie na terenie Polski. O takich motocyklach również nagrywałem całkiem niedawno, zerknijcie sobie. Bardzo fajnym brzmieniem na firmowym tłumiku. Kategoria A. No i crème de la crème, najlepsze z najlepszych, dające największe uprawnienia, nieograniczone możliwości, prawo jazdy kategorii A. Jeżeli mamy A2 od 2 lat i mamy ukończone 20 lat, lub po prostu mamy już ukończone 24 lata, to możemy przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, żadnych obostrzeń. Sky is the limit, jak to mówią. Prawo jazdy kategorii A uprawnia nas do jazdy każdym rodzajem motocykla. Od jakiejś małej 50 do Boss Hoss BHC3. Tutaj nikt nie będzie nas pytał, czy mamy odpowiednie umiejętności. Machamy przed oczami kategorią A jak odznaką i wszystko jasne. Pamiętajcie jednak, że sam kurs i egzamin na kategorię A nie zrobi z nas wyśmienitych kierowców. I to, że kolega na drugi dzień od zdania kupił sobie BMW S1000RR i zamyka oponę, nie oznacza, że ty też powinieneś. Mierz siły na zamiary i pamiętaj, życie jest jedno, a na motocyklu jest ono wyjątkowo kruche. Na koniec powiem wam jeszcze tylko, jak możemy uzyskać prawo jazdy wybranej kategorii. W odpowiednim urzędzie składamy wniosek o wydanie prawa jazdy, dzięki któremu uzyskujemy PKK, czyli profil kandydata na kierowcę. Do tego będzie potrzebne orzeczenie lekarskie, zdjęcie kolorowe 35×45 mm oraz zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich. PKK otrzymujemy od ręki, no chyba że są jakieś niejasności, to możemy poczekać i miesiąc i 2. PKK to taki profil, w którym aktualizowane są dane na temat szkolenia przyszłego adepta. Dzięki temu nie musimy krążyć z masą dokumentów między okienkami, oddziałami, wszystko jest w systemie. Jak mamy PKK, to zapisujemy się do wybranej szkoły jazdy, odbywamy kurs wewnętrzny, następnie przystępujemy i zdajemy egzamin wewnętrzny w szkółce, teoretyczny i praktyczny. Zapisujemy się na egzamin, zdajemy teorię i praktykę, płacimy około 100 zł za wydanie prawa jazdy i po około 9 dniach mamy nasze prawo jazdy. I to tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości na temat tego, jakie prawo jazdy uprawnia do kierowania jakim motocyklem. Szerokości na drodze, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Na razie, cześć!